Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Mam pytanie. Co to jest? A to? A to? Dzisiaj będzie lekcja o meblach, ale mam już lekcję o meblach na poziomie A1. Link do tej lekcji jest w opisie filmu, a dzisiaj będą słowa związane z meblami dla wyższych poziomów A2, B1, B2, a myślę, że nawet osoby, które mają poziom C1 albo C2 mogą nie znać niektórych słów. Sprawdźcie. Będą 23 nowe słowa. Pamiętajcie też, że moja szkoła języka polskiego online jest otwarta przez cały rok, też w wakacje. Zapraszam Was serdecznie, link jest w opisie. Zaczynamy. Najpierw słowa dla poziomu A2. Znacie te słowa? Co to jest? To jest lustro. Lustro. Na przykład przeglądam się w lustrze. Lustro w lustrze. Następne słowo to, uwaga, to jest dywan. Dywan, tak. Po polsku to jest dywan. Ja wiem, że po hiszpańsku el divan, po włosku divano, po rosyjsku diwan, to jest to. To jest kanapa albo sofa po polsku. Dywan leży na podłodze, chodzimy po dywanie, to jest dywan. Na przykład kot śpi na dywanie. A taki mały dywan może być w łazience albo w sypialni. To dywanik. Dywanik. A jak nazywa się mebel, na którym śpimy? Łóżko. Łóżko. I zwykle łóżko ma dwa elementy. Jest rama, zwykle drewniana, i materac. Materac. Na przykład on lubi spać na miękkim materacu. A pamiętacie, jak to się nazywa? To jest szafka. Szafka. I taka duża szafka, stojąca, która często ma szuflady, czyli to, co tak się wysuwa, to jest szuflada. Taka duża szafka nazywa się po polsku komoda. Komoda. Tutaj widzicie komodę z 3 szufladami. Następne słowo na dzisiaj to wieszak. Wieszak to jest coś, na czym wieszamy ubrania. To jest wieszak, ale to też jest wieszak. Taki wieszak, na którym wiszą ubrania w szafie. Na przykład Twoja kurtka wisi na wieszaku. To było 6 słów na poziomie A2. Lustro, dywan, dywanik, materac, komoda, wieszak. A teraz słowa dla poziomu B1. Sprawdźcie, czy znacie te słowa. To jest krzesło. Ale jak się nazywa konkretnie takie krzesło?
to jest albo krzesło biurowe, albo krzesło obrotowe. Obrotowe to znaczy, że się obraca, inaczej kręci się. Teraz czasami mówimy krzesło gamingowe, jeśli jest takie bardzo ergonomiczne. Krzesło biurowe, obrotowe, gamingowe. Każde krzesło ma oparcie. Oparcie to jest ten element krzesła, który jest za plecami. I ja się opieram. To jest oparcie. Ale jest takie coś, co nie ma oparcia. Siedzimy na tym, ale to nie ma oparcia. Co to jest? Jak to się nazywa? Mamy dwa słowa. Albo stołek, albo taboret. Możecie używać albo jednego, albo drugiego słowa. Stołek, taboret. I uwaga, stołek to jest to. A co to jest stolik? Stolik to jest mały stół. Na stołku siedzimy, na stoliku stawiamy kawę. Każdy stół i każdy stolik ma nogi, zwykle 4 nogi i blat. To jest blat. Blat stołu i mamy też blat w kuchni. Blat kuchenny, na którym na przykład kroimy coś. Następne nasze słowo to blat. Oczywiście mój stół do pracy ma 4 nogi i blat. Stoi na nim laptop, na którym mam konsultacje z Wami. I kiedy mam takie bezpłatne konsultacje z osobami, które chcą uczyć się polskiego w mojej szkole, to często słyszę: uczę się sam, ale to jest trudne, bo uczę się nieregularnie, moja nauka nie ma struktury, no i nie mam motywacji. I kiedy taka osoba już uczy się jakiś czas z nauczycielką, to mówi, że progres jest szybszy, bo lekcje są regularne, więc ma większą motywację, no i w końcu ktoś ją poprawia. Nawet nie wiedziała ta osoba wcześniej, że robi błędy, no i zawsze może zadać wszystkie swoje pytania nauczycielce. Napisz do mnie, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji, sprawdzę, jaki masz poziom i wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Będziesz uczyć się regularnie i zrobisz szybkie postępy. Link jest w opisie filmu. Będziesz uczyć się polskiego i będziesz mógł czytać polskie książki przy... jak to się nazywa? To jest kominek. Kominek. Niektóre osoby bardzo lubią siedzieć przy kominku. Uwaga, to jest kominek, a to jest komin. Komin. To były słowa na poziomie B1, a teraz słowa na wysokim poziomie B2 i wyżej. Taka kanapa w kształcie litery L to jest narożnik. Narożnik. I generalnie taka kanapa, na której można też spać, nazywa się kanapa rozkładana, ale w sklepach meblowych często to się nazywa kanapa z funkcją spania. Tak widziałam bardzo często w internecie. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa wersalka. Wersalka to też jest typ kanapy, ale
ona rozkłada się dość specyficznie. Najpierw musicie podnieść tę część, na której normalnie się siedzi, trochę ją popchnąć i wtedy wersalka jest płaska i można na niej spać. To jest wersalka. Inny mebel, na którym można spać, to takie specyficzne łóżko. Takie łóżko nazywa się łóżko piętrowe. Mogą na nim spać dwie osoby, jedna na dole, a druga na górze. A co to jest? Taki miękki stołek? To jest, uwaga, puf. Puf. Ale Polacy bardzo często mówią pufa. Oficjalnie w słowniku nie ma słowa pufa, jest tylko słowo puf. Ale musicie wiedzieć, że wielu Polaków o tym nie wie i ja długo też o tym nie wiedziałam. Więc oficjalnie puf, w języku mówionym możecie usłyszeć pufa. Ale mamy jeszcze taki mebel. Co to jest? To jest szezlong. Słowo pochodzi z języka francuskiego i to jest takie trochę coś pomiędzy fotelem a kanapą dla jednej osoby. Szezlong. A to takie biurko z lustrem, co to jest? To się nazywa toaletka. Toaletka. A to? Lampa? No można tak powiedzieć. Ale taka lampa, która wisi z sufitu, jest taka bardziej elegancka. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że kiczowata. Generalnie taka lampa, która wygląda na drogą, albo była droga, to jest żyrandol. Żyrandol. Ale wysoko pod sufitem może wisieć nie tylko żyrandol, ale jeszcze taka specjalna szafka. Taka szafka, która wisi pod sufitem, to często może być całkiem duża szafka. Nazywa się pawlacz. Pawlacz. Mam pawlacz w domu i trzymam w nim na przykład ozdoby na Boże Narodzenie, bo używam ich rzadko, więc mogą być gdzieś tam u góry. I jeszcze mam dla Was na koniec 3 słowa, takie małe elementy mebli. Pierwsze, zawiasy. Zawiasy. Każde drzwi mają zawiasy. Drzwi do pokoju, drzwi od mieszkania, ale też drzwi każdej szafy czy szafki. To są zawiasy. A taki element, którego używamy, żeby otworzyć szafkę czy szufladę, za który chwytamy, łapiemy, to jest uchwyt. Uchwyt. Różne mamy uchwyty i taki okrągły uchwyt nazywa się też gałka. Gałka. Generalnie gałka to jest coś okrągłego, na przykład gałka lodów. A tu jest gałka do mebli. I co? Które słowa były dla Was nowe? Czy ta lekcja była praktyczna? Jeśli tak, to proszę wesprzyjcie mój kanał. Możecie to zrobić albo kupując jeden z moich kursów wideo na mojej stronie. Kursy są z ćwiczeniami i z różnymi dodatkowymi materiałami. Bardzo polecam, bo włożyłam w nie całe swoje serce, ale możecie mnie też wesprzeć po prostu przez donacje. Wszystkie linki są w opisie tego filmu. Napiszcie w komentarzu, których z tych mebli nie macie w domu. Ja nie mam komody, nie mam szezlonga, nie mam toaletki, nie mam żyrandola, ale mam pawlacz.
A jestem ciekawa, czego Wy nie macie w domu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!